Dwudziesty 7 grudnia to data, która w historii zapisała się wyjątkowo mrocznie. To dzień masakry ludności cywilnej w podwarszawskim Wawrze, zamachu na pakistańską premier Benazir Bhutto oraz dramatycznych wydarzeń, które wstrząsnęły Japonią, Hiszpanią i Bliskim Wschodem. To także rocznice wielkich katastrof, narodzin seryjnego mordercy Iwana Milata oraz momenty, które zmieniły naukę i nasze spojrzenie na kosmos. Od wyprawy Darwina po lot Apollo 8. W tym odcinku pokazujemy, jak jeden dzień może skupiać w sobie terror, tragedie i przełomy, które na zawsze zmieniły bieg historii. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Wydarzenia kryminalne. 1939 rok zapisał się w historii Warszawy jako czas brutalnego terroru okupacyjnego. W podwarszawskim Wawrze niemieckie siły policyjne przeprowadziły masową egzekucję ludności cywilnej, będącą aktem odwetu za śmierć 2 niemieckich żołnierzy. Ofiary zostały wybrane przypadkowo spośród mieszkańców, mężczyzn w różnym wieku, często wyciąganych nocą z domów bez jakiegokolwiek postępowania czy możliwości obrony. Skazanych ustawiano w grupach i rozstrzeliwano seriami z broni maszynowej. Łącznie zamordowano 107 osób, a ciała pozostawiono na miejscu jako formę zastraszenia lokalnej społeczności. Zbrodnia ta miała charakter zaplanowanego aktu represji i była jednym z pierwszych tak brutalnych sygnałów niemieckiej polityki terroru wobec ludności cywilnej na okupowanych ziemiach polskich. Masakra w Wawrze stała się symbolem bezkarności okupanta oraz cierpienia niewinnych ludzi, a pamięć o niej odegrała ważną rolę w kształtowaniu powojennej świadomości historycznej i narracji o niemieckich zbrodniach wojennych popełnionych na terenie Polski. 1984 rok przyniósł jedno z najważniejszych wydarzeń sądowych w historii Polski Ludowej. W Toruniu rozpoczął się proces funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oskarżonych o porwanie i zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki, duchownego związanego z opozycją i ruchem Solidarność. Sprawa od początku miała ogromny ciężar społeczny i polityczny, ponieważ po raz pierwszy przedstawiciele służb specjalnych zostali postawieni przed sądem za zbrodnię popełnioną z nadużyciem władzy państwowej. Na ławie oskarżonych zasiedli oficerowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a przebieg procesu był uważnie obserwowany przez opinię publiczną w kraju i za granicą. Zeznania świadków, rekonstrukcja porwania oraz ujawniane dokumenty obnażały mechanizmy działania systemu represji. Proces toruński stał się symbolem pęknięcia monopolu władzy, ważnym momentem w demaskowaniu przemocy państwowej oraz zapowiedzią nadchodzących zmian politycznych w Polsce końca lat 80. 1870 rok przyniósł Hiszpanii dramatyczne wydarzenie o ogromnych konsekwencjach politycznych. W Madrycie doszło do zamachu na Juana Prima, premiera i jedną z najważniejszych postaci hiszpańskiej sceny politycznej drugiej połowy XIX wieku. Polityk, który odegrał kluczową rolę w obaleniu monarchii Bourbonów i kształtowaniu nowego porządku państwowego, został zaatakowany podczas powrotu z parlamentu. Napastnicy ostrzelali jego powóz, zadając mu ciężkie obrażenia. Choć początkowo przeżył zamach, jego stan szybko się pogarszał i po kilku dniach zmarł w wyniku odniesionych ran. Sprawcy nigdy nie zostali jednoznacznie ustaleni, a motywy ataku do dziś pozostają przedmiotem sporów historyków. Śmierć Juana Prima doprowadziła do destabilizacji kraju, pogłębiła kryzys polityczny i otworzyła drogę do dalszych konfliktów wewnętrznych, które na długie lata wpłynęły na losy Hiszpanii. 1923 rok przyniósł Japonii wydarzenie, które mogło całkowicie odmienić bieg jej historii.
Doszło wówczas do nieudanego zamachu na następcę tronu Hirohito, młodego księcia, który w przyszłości miał zostać cesarzem i symbolem epoki Showa. Atak nastąpił w okresie silnych napięć społecznych, narastających problemów gospodarczych oraz radykalizacji części społeczeństwa po wielkim trzęsieniu ziemi w regionie Kanto. Sprawca próbował odebrać życie następcy tronu, jednak zamach zakończył się niepowodzeniem, a Hirohito nie odniósł obrażeń. Wydarzenie to wstrząsnęło japońską opinią publiczną i doprowadziło do zaostrzenia środków bezpieczeństwa wokół rodziny cesarskiej. Zamach stał się także pretekstem do wzmocnienia aparatu represji wobec ruchów uznawanych za wywrotowe. Choć atak nie osiągnął celu, zapisał się w historii jako sygnał narastających napięć politycznych i społecznych w Japonii okresu międzywojennego. 2007 rok przyniósł Pakistanowi wydarzenie, które wstrząsnęło całym światem i na trwałe zmieniło sytuację polityczną kraju. W mieście Rawalpindi doszło do zamachu na Benazir Bhutto, byłą premier i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci pakistańskiej sceny politycznej. Atak nastąpił po wiecu wyborczym, gdy polityczka opuszczała miejsce spotkania z sympatykami. Najpierw padły strzały, a następnie doszło do eksplozji, która spowodowała chaos i panikę wśród zgromadzonych ludzi. Benazir Bhutto zginęła w wyniku odniesionych obrażeń, a wraz z nią śmierć poniosło wiele innych osób. Zamach wywołał masowe protesty, zamieszki oraz fale przemocy w różnych częściach kraju. Jej śmierć stała się symbolem niestabilności Pakistanu, zagrożeń związanych z ekstremizmem oraz dramatycznej ceny, jaką płacą politycy próbujący wprowadzać zmiany w państwach dotkniętych konfliktem i terroryzmem. 2008 rok przyniósł eskalację jednego z najbardziej dramatycznych konfliktów na Bliskim Wschodzie. Izraelskie siły zbrojne rozpoczęły szeroko zakrojoną operację wojskową pod nazwą Płynny Ołów, wymierzoną w strefę Gazy kontrolowaną przez Hamas. Działania rozpoczęły się od intensywnych nalotów lotniczych na cele uznane za infrastruktury militarne, w tym magazyny broni, posterunki oraz obiekty administracyjne. Ataki bardzo szybko objęły również gęsto zaludnione obszary cywilne, co doprowadziło do wysokiej liczby ofiar wśród mieszkańców. Operacja była odpowiedzią na ostrzał rakietowy terytorium Izraela, jednak jej skala wywołała międzynarodowe kontrowersje i fale krytyki ze strony organizacji humanitarnych. Konflikt doprowadził do poważnych zniszczeń infrastruktury, kryzysu humanitarnego oraz dalszego pogłębienia napięć izraelsko-palestyńskich. Płynny Ołów stał się symbolem nowoczesnej wojny asymetrycznej i jednym z najczęściej analizowanych konfliktów początku XXI wieku. Narodziny postaci kryminalnych. 1945 rok przyniósł narodziny jednej z najbardziej ponurych postaci w historii australijskiej przestępczości. Ivan Milat przyszedł na świat w rodzinie emigrantów i już od młodości wykazywał skłonności do przemocy oraz konfliktów z prawem. W dorosłym życiu stał się seryjnym mordercą odpowiedzialnym za brutalne zabójstwa młodych ludzi, głównie turystów podróżujących autostopem przez odludne tereny. Jego zbrodnie charakteryzowały się wyjątkowym okrucieństwem, długotrwałym znęcaniem się nad ofiarami oraz próbami zacierania śladów. Przez lata pozostawał nieuchwytny, co wzbudzało strach i panikę w całym kraju. Dopiero intensywne śledztwo doprowadziło do jego zatrzymania i skazania na dożywotnie pozbawienie wolności. Sprawa Ivana Milata na trwałe zmieniła podejście australijskich służb do bezpieczeństwa podróżnych oraz stała się jednym z najbardziej znanych przykładów seryjnych zabójstw na półkuli południowej. 1899 rok przyniósł narodziny postaci, która w późniejszych latach zapisała się w historii jako jeden z funkcjonariuszy nazistowskiego aparatu represji. Oskar Rudolf Dengel przyszedł na świat w Niemczech i dorastał w realiach gwałtownych przemian społecznych oraz politycznych przełomu wieków. W dorosłym życiu związał się z systemem władzy III Rzeszy.
stając się częścią struktur odpowiedzialnych za prześladowania, represje i zbrodnie popełniane wobec ludności cywilnej oraz przeciwników politycznych. Jego działalność była elementem szerszego mechanizmu terroru państwowego, w którym indywidualna odpowiedzialność często ginęła w cieniu rozkazów i ideologii. Po zakończeniu II wojny światowej Dengel był postrzegany jako symbol współudziału w zbrodniczym systemie, a jego życiorys stanowi przykład, jak zwykli urzędnicy i funkcjonariusze stawali się trybikami machin przemocy. Historia jego życia jest dziś analizowana jako ostrzeżenie przed skutkami bezrefleksyjnego podporządkowania się totalitarnej władzy. Katastrofy. 1941 rok przyniósł jedną z najtragiczniejszych katastrof kolejowych na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. W miejscowości Drzewce, na terenie dzisiejszego województwa lubuskiego, doszło do zderzenia pociągów, które zakończyło się ogromną liczbą ofiar. Skład pasażerski uderzył w stojące na torach wagony, co doprowadziło do wykolejenia i zniszczenia wielu wagonów. W wyniku katastrofy śmierć poniosło co najmniej 41 osób. Jednak według części relacji liczba zabitych mogła być znacznie wyższa i sięgać kilkuset ofiar. Chaos wojenny, cenzura oraz brak rzetelnej dokumentacji sprawiły, że pełna skala tragedii nigdy nie została jednoznacznie ustalona. Katastrofa w Drzewcach była symbolem niebezpieczeństw codziennego życia w realiach okupacji, przeciążonej infrastruktury transportowej oraz lekceważenia zasad bezpieczeństwa przez władze niemieckie. Wydarzenie to na długo zapisało się w lokalnej pamięci jako dramat niewinnych cywilów, którzy zginęli z dala od frontu, będąc ofiarami wojennej rzeczywistości i chaosu tamtych lat. 1966 rok przyniósł Stanom Zjednoczonym tragiczną katastrofę kolejową, do której doszło w miejscowości Everett w stanie Massachusetts. Pociąg pasażerski uderzył w cysternę przewożącą olej opałowy, która utknęła na przejeździe kolejowym. W wyniku zderzenia doszło do potężnego pożaru, a płonące paliwo natychmiast objęło wagony, w których znajdowali się pasażerowie. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, odcinając drogę ucieczki wielu osobom. 12 osób zginęło w płomieniach, a kilkadziesiąt zostało rannych, część z nich bardzo ciężko. Akcja ratunkowa była utrudniona przez intensywność pożaru oraz eksplozję kolejnych zbiorników z paliwem. Katastrofa w Everett zwróciła uwagę opinii publicznej na zagrożenia związane z transportem materiałów łatwopalnych oraz na konieczność poprawy zabezpieczeń przejazdów kolejowych. Wydarzenie to stało się impulsem do zmian w przepisach bezpieczeństwa kolejowego i do wprowadzenia bardziej rygorystycznych standardów ochrony pasażerów w całych Stanach Zjednoczonych. 1968 rok przyniósł jedną z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii lotniska Chicago O'Hare. Samolot pasażerski linii North Central Airlines, wykonujący lot krajowy, podczas lądowania w trudnych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar znajdujący się na terenie portu lotniczego. Maszyna poruszała się z dużą prędkością, a kontakt z zabudowaniami doprowadził do natychmiastowego zniszczenia kadłuba i wybuchu pożaru. W wyniku katastrofy śmierć poniosło 28 osób, w tym pasażerowie oraz jedna osoba znajdująca się na ziemi, a wiele kolejnych zostało rannych. Akcja ratunkowa była prowadzona w bardzo trudnych warunkach, przy gęstym dymie i płomieniach obejmujących wrak samolotu. Śledztwo wykazało, że do tragedii przyczyniły się błędy proceduralne oraz ograniczona widoczność. Katastrofa ta stała się impulsem do zmian w zasadach bezpieczeństwa lotniczego, szkoleniach pilotów oraz organizacji ruchu na największych lotniskach świata, podkreślając, jak cienka bywa granica między rutyną a tragedią w lotnictwie cywilnym. 1975 rok przyniósł jedną z największych katastrof górniczych w historii Indii. W kopalni węgla kamiennego Hasnala
doszło do potężnego zalania podziemnych wyrobisk, gdy woda z sąsiedniej, nieczynnej kopalni gwałtownie wdarła się do tuneli, w których pracowali górnicy. Fala wody i błota była tak silna, że robotnicy nie mieli żadnych szans na ucieczkę. Uwięzieni pod ziemią, ludzie ginęli w ciemności, bez dostępu do powietrza i możliwości ratunku. W katastrofie śmierć poniosły 372 osoby, co uczyniło to wydarzenie jedną z najtragiczniejszych katastrof przemysłowych XX wieku. Akcja ratunkowa była niezwykle trudna i długotrwała, a wiele ciał wydobywano przez kolejne dni. Tragedia w Kassala ujawniła poważne zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa pracy, brak odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz lekceważenie ryzyka przez zarządców kopalni. Wydarzenie to stało się symbolem ceny, jaką płacą pracownicy przemysłu wydobywczego w krajach rozwijających się oraz impulsem do debat o prawach pracowniczych i odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo obywateli. Wydarzenia naukowe. 2004 rok przyniósł jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń w historii współczesnej astronomii i badań kosmosu. Do Ziemi dotarło wówczas niezwykle silne promieniowanie pochodzące z magnetara oznaczanego jako SG-R1 80620 Zero diablia, zero białbia, zero bia, zero bia, zero, zero, zero. Znajdującego się w odległej części Drogi Mlecznej. Był to najpotężniejszy zarejestrowany rozbłysk pozasłoneczny, jaki kiedykolwiek odnotowały instrumenty naukowe. Fala wysokoenergetycznego promieniowania była tak intensywna, że wpłynęła na ziemską jonosferę oraz zakłóciła działanie satelitów i aparatury pomiarowej. Zjawisko to trwało zaledwie ułamki sekund, lecz uwolniona energia była porównywalna z ilością energii emitowanej przez Słońce w ciągu wielu lat. Wydarzenie to dostarczyło naukowcom bezcennych danych na temat natury magnetarów, ekstremalnych pól magnetycznych oraz procesów zachodzących w najbardziej gwałtownych obiektach we wszechświecie, znacząco poszerzając wiedzę o granicach fizyki astrofizycznej. 1831 rok zapisał się w historii nauki jako początek jednej z najważniejszych podróży badawczych w dziejach ludzkości. Brytyjski przyrodnik Carol Darwin wyruszył w wieloletnią wyprawę morską na pokładzie statku badawczego HMS Beagle, który opuścił port w Plymouth w Anglii. Celem ekspedycji było prowadzenie obserwacji geologicznych, biologicznych i przyrodniczych na różnych kontynentach oraz wyspach świata. Podczas podróży Darwin zbierał okazy roślin, zwierząt i skamieniałości, a także skrupulatnie notował różnice między gatunkami żyjącymi w odmiennych środowiskach. Szczególne znaczenie miały jego obserwacje na wyspach Galapagos, gdzie zauważył zależność cech organizmów od warunków naturalnych. Doświadczenia zdobyte podczas tej wyprawy stały się fundamentem teorii ewolucji przez dobór naturalny, która na zawsze zmieniła sposób rozumienia życia na Ziemi. Podróż Beagla uznawana jest dziś za jeden z najważniejszych momentów w historii nowoczesnej biologii i nauk przyrodniczych. 1968 rok zapisał się w historii ludzkości jako moment przełomowy w badaniach kosmosu i eksploracji Księżyca. Zakończyła się wówczas misja Apollo 8, pierwsza załogowa wyprawa, podczas której ludzie opuścili orbitę Ziemi i okrążyli naturalnego satelitę naszej planety.
trzej astronauci spędzili kilka dni w przestrzeni kosmicznej, wykonując manewry orbitalne wokół Księżyca, fotografując jego powierzchnię oraz przekazując na Ziemię relacje, które oglądały miliony ludzi na całym świecie. Po zakończeniu lotu statek kosmiczny bezpiecznie powrócił na Ziemię i wodował na Oceanie Spokojnym, gdzie załogę podjęły jednostki ratownicze. Misja ta miała ogromne znaczenie technologiczne, naukowe i symboliczne, ponieważ udowodniła, że człowiek jest w stanie bezpiecznie podróżować poza orbitę okołoziemską. Apollo 8 stała się kluczowym krokiem na drodze do późniejszego lądowania ludzi na powierzchni Księżyca i jednym z najważniejszych osiągnięć programu kosmicznego XX wieku. 2006 rok zapisał się w historii astronomii jako ważny moment w badaniach kosmosu i poszukiwaniu planet pozasłonecznych. Europejski teleskop kosmiczny o nazwie CoRoT został wyniesiony na orbitę okołoziemską w ramach międzynarodowej misji naukowej prowadzonej przez europejskie instytucje badawcze. Głównym celem projektu było wykrywanie egzoplanet metodą tranzytów, czyli obserwacji niewielkich spadków jasności gwiazd spowodowanych przejściem planety przed ich tarczą. Satelita został również zaprojektowany do prowadzenia precyzyjnych badań sejsmologii gwiazd, co pozwalało naukowcom analizować ich strukturę wewnętrzną, wiek oraz procesy zachodzące w ich wnętrzu. CoRoT dostarczył ogromnej ilości danych, które znacząco poszerzyły wiedzę o różnorodności układów planetarnych w drodze mlecznej. Misja ta była jednym z pierwszych kroków prowadzących do późniejszych, bardziej zaawansowanych teleskopów kosmicznych i odegrała kluczową rolę w rozwoju nowoczesnej astronomii obserwacyjnej oraz badań nad powstawaniem i ewolucją planet poza Układem Słonecznym. 2020 rok zapisał się w historii Polski jako moment rozpoczęcia bezprecedensowego programu ochrony zdrowia publicznego. Rozpoczęto wówczas pierwsze szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej przez koronawirusa, który doprowadził do globalnej pandemii i sparaliżował systemy opieki zdrowotnej na całym świecie. Jako pierwsi preparat ochronny otrzymali pracownicy służby zdrowia, personel szpitali oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w walkę z epidemią. Wydarzenie to miało ogromne znaczenie symboliczne i praktyczne, ponieważ stanowiło początek długotrwałego procesu ograniczania liczby zachorowań, hospitalizacji oraz zgonów. Szczepienia były poprzedzone intensywnymi badaniami klinicznymi oraz procedurami dopuszczenia preparatów do użytku. Start programu wywołał szeroką debatę społeczną obejmującą kwestie bezpieczeństwa, zaufania do nauki oraz odpowiedzialności zbiorowej. Był to jeden z kluczowych momentów walki z pandemią w Polsce i ważny etap w historii współczesnej medycyny oraz zdrowia publicznego, a tak naprawdę wielkiej propagandy, która bardzo ładnie ukazała, jak można zmanipulować całym światem. Jeśli chcecie zobaczyć osobny, bardziej szczegółowy odcinek o którymś z dzisiejszych wydarzeń, napiszcie w komentarzach i zostawcie łapkę w górę. Być może po tym materiale 27 grudnia przestanie kojarzyć się Wam wyłącznie z końcówką świąt, a zacznie także z konkretnymi faktami z historii. Codziennie publikuję nowe odcinki o wydarzeniach z danego dnia, więc jeśli ciekawi Was, co było wcześniej, zajrzyjcie do wczorajszego materiału. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.